Chodź doktorze, nagramy kolejny odcinek. Ja będę coś Bo mówił. już dzisiaj to jest męczarnia z nagrywaniem. Dobrze jest. Zimno, nie ma ogniska. Ty, no, pochodnie teraz takie byśmy te Nissanie, wiesz, to w Zakopanem, nie tutaj. Ale tutaj będzie też coś ciekawego. Będzie ciekawego, będzie. Słabo wypolerowane, nie? Ja nie wiem, czy słabo, to twoja Nie, robota. to takie ma być. Takie ma być? Ale to tak, duże. Matowe. Takie to duże. Kolosy, nie? No Zobacz. duże. Głowa mi wchodzi do środka. Nie tylko głowa. Czekaj, nie tylko głowa. Zobacz. Palec też. Pioneer, jak to niektórzy mówią, my mówiliśmy Pionier. Ja do tej pory lubię tą nazwę Pionier, bo mi się bardziej kojarzy polsko, tak nie? Z taką historią naszą, niż ten Pioneer, bo Pioneer to zaczęli mówić ci, co wrócili z Anglii, co byli tam miesiąc i weź, ja być tam w Anglii, ja widzieć tam się mówić Pioneer, a my mówimy Pionier. O. Oj, nie narzekaj na rodaków. Nie narzekam, no. Zobaczcie. Mierzymy czas, nie czas, tylko średnicę. Zobaczcie. 38 cm po zewnątrz. Tutaj w membranie mam 35 po zawieszeniu. Jest to jeden z większych naprawdę głośników w produkcji seryjnej, bo 40, chyba 41 miałem w tym w Sansui. Może się mylę, może nie, może ktoś widział większe, ale te są naprawdę potężne. Słuchajcie. Czterodrożny system. Tak zwany czterodrożny system, czyli mamy tutaj średnie i dwa wysokotonowe, z czego jeden jest wstęgowy. W tamtych czasach, to jest 81 rok, głośnik wstęgowy. Model wyższy już miałem, CS903, to jest CS703, też z tym identycznym panelem tu sterującym, też były 4 tutaj, tu było, może więcej było diod, albo nie kojarzę teraz, nie pamiętam, ale Ja też sobie jedne przypominam u Ciebie kiedyś. tamte miały o jeden więcej troszeczkę, o jeden więcej miały tutaj wstęgowy, czyli miały dwa wstęgowe. Czyli ten był przesunięty w tą, ten był tą, ale układ był mniej więcej ten sam, także to było to samo. Te są w idealnym stanie. Słuchajcie, membrana, zawieszenie, jest to połączenie takiego materiału delikatnego, czyli jest to taki materiał, to nie jest pianka, bo by pewnie do tej pory nie wytrzymał. Jest to materiałowa z papierową membraną, znaczy mówię o zawieszeniu materiałowe, papierowa membrana, no i kopułka piękna. Nikt jeszcze jej nie dotykał, ja też jej się boję dotykać, bo to wiecie, jak macie wnuki, to stawiajcie je wysoko, albo wnuki nie wpuszczać do pokoju, bo on przyjdzie na 100%, wam wciśnie i po ptokach. Także kolumnienki są naprawdę też w super stanie. Piękne. Grają pięknie. No jeszcze jak damy troszeczkę czadu z muzyką, powiedzmy rockową, to te diody nam się tutaj wychylają. To nie są aktywne, to są normalnie pasywne, ale jak każdy miłośnik wie, że przy napięcie też idzie w drugą stronę. Tak samo i też się tutaj powiedzmy ten. Tu mamy te nasze soft 1, soft 2, crisp i normal. Ja patrzyłem, testowałem je na normal i tak mi najlepiej pasują. To jest taki regulacja powiedzmy tego dźwięku, tutaj bardziej średniotonowych i wysokotonowych. Bas to się tutaj nie zmienia praktycznie. Było to jakby do zmiany takiej, wiesz, coś w rodzaju jak w niektórych kolumnach mamy ten przełącznik punktowy regulowany. Nawet i w polskich były też przecież w Altusach i w tym, że był średni i wysokotonowy można było wyregulować. Tak samo i tutaj jest jakby całą tą... No, zobaczcie jak są płytkie, bo głównie kolumny, jeżeli chodzi o duży bas, powinny być jakby duże te pudło. One były zrobione bardzo płytko, czyli były dosłownie, zobaczcie, 23,5 cm mają głębokości. Co się zdarza, zobaczmy tutaj, o zobacz, nawet tu jakiś powiedzmy, no powietrze musiało się zgadzać. Tutaj było głębsza, ale węższa. A tutaj mamy, jak już mamy szeroką, to mogliśmy zawęzić te pudło w tą stronę. Dwa fajne bas refleksy, wyloty powietrza z tego naszego basu, czyli możemy je dosunąć do ściany. Ten bas będzie pracował w tą stronę, bo jakbyśmy mieli bas refleksy z tyłu, no to musimy niestety zostawić troszeczkę miejsca z tyłu. No tu zobaczcie, jak mamy tutaj. O, tu pokażę w ten sposób. Sprawdzamy numer seryjny 11388, 11545, jakiś tam to jest numer, który jest powiedzmy zbliżony. Moc muzyczna taka maksimum, zobaczcie, to mamy 200 W. Taki nominal, czyli 100 W, jak to
Japończycy lubili obniżać, ale ja powiem Wam, że dają nieźle czadu. Przy 8 ohmach, jest to 8 ohmowe, ładne zaciski wtykowe, czyli na takie i nie możemy tutaj bananów za bardzo dać, ale tylko nasze przewody lub takie zagięte bananki te. No, banan jest zagięty tam. No i co tu dużo gadać. Ale zobaczcie, powiem Wam. Może unijny banan nie będzie zagięty. 71 cm wysokości. Ja już tę miarkę wziąłem, to już mierzę. 45 i 23,5 głębokości. 81 rok, słuchajcie, ciężar też jest dosyć spory tych kolumn, bo wagowo, zaraz tu się posilę, Wam powiem, zaraz Wam powiem, wagowo, 20 kg sztuka. Czyli nie jest to naprawdę mało, jak na głośnik. Wydają się dosyć potężne, 20 kg do dźwigania dosyć ciężkie. No nie? Mają osłony, pokażę Wam tutaj osłonki, zobaczcie jak fajnie były zrobione. Była to już plastik, rama taki dosyć mocniejszy plastik, bo ja to zauważyłem, że to jest dosyć fajny, taki sztywniejszy, nie taki z ramką wzmacniającą po środku, czyli tą dzielącą, ale materiał jest naprawdę piękny. Słuchajcie, on się błyszczy. Widzisz? Tak widać może. Widać tak? Fajnie też ten efekt tego błyszczenia się, wiesz. No jest jakiś taki połysk. Taki, wiesz. Dla nas tamtego. O, coś się w rodzaju ten, coś mi się skojarzyło z jakimiś rajstopami. Jakieś zboczenia te. Dobra. Późno jest już. Tak. Późno jest, tak. O. Mają jakieś tam tu lekkie, delikatne plamki, coś jeszcze pewnie do dopieszczenia. Można sobie pewnie domyć je lub tego, ale jest ogólnie, powiem Wam, że kolumny wyglądają, są w bardzo ładnym stanie. Może tam jakiś zadziorek gdzieś tam jest, bo każdy tam znajdzie, prawda, ale w takim stanie głośników, tych przetworników, tego wszystkiego naprawdę dawno nie widziałem, bo są zachowane praktycznie jak nowości. Ten kolor, ten brąz, jest, ta mania dotykania. Dziewczyny lubią brąz. Dziewczyny lubią brąz, Jak tak. śpiewał Rysiu Rynkowski. Rysiu Rynkowski, tak jest. No. Świetne kolumny, dobrze grają. Do ogólnej muzyki powiem Wam takiej raczej, jak ktoś będzie chciał do takiej muzyki, to Wam powiem pop, rock, disco. Zresztą wyglądają dyskotekowo fajnie, prawda? Z takim zacięciem italo-disco, ten bas nieźle pracuje, ale do muzyki popowej, rockowej. Nie wiem jak z jazzem. Radziu, Ty jesteś taki jazzowy, ja jestem mniej jazzowy. Ja lubię jazz, czyli jak już Wam mówię, zawsze ten popularny jazz, czyli Dave Brubeck, Chuck Mangione i Louis Armstrong. Także tak. Za chwileczkę coś mniejszego, może z kolumn, może pokazujesz mi, sugerujesz mi tego? Tak. Ghetto Blaster, Boombox. To jedziemy. Tylko wiesz co, ja sobie przygotuję miejsce, zdejmę kolumienki. Poprawiony. Ty pamiętacie markę Gold Star? No pewnie. Kurde, to była taka, pamiętasz, już weszła marka po tych, wiesz, już... Przemianach, tak. I to było taki Korea chyba, tak? Czy jakiś tam, wiesz, no... Ja pamiętam tak, magnetowidy Korea, Gold Stara. Made in RO Korea, czyli Republika Południowej Korei, tak. I to było fajne już... Magnetowidy, kasety wideo. O tak, pierwsze to był Gold Star. tak. Telewizory. Tak, te wszystkie te... Tak, już wchodziły i samochody, pamiętasz te koreańskie DU, tam jakieś tam początki, te wszystkie takie, zaczęło się tam No Korea dosyć dobrze się uplasowała na naszym rynku wtedy, nie? Także dosyć dobry wzrost gospodarczy wtedy chyba był. No nie? Mi się podoba, zobaczcie, to jest dwukaseciak. Klasycznie zawsze w kaseciaku były jakby, prawda, jeden obok drugiego, nie? Tutaj zrobili, powiedzmy, jeden nad drugim. Postaram się to otworzyć. Stop eject, zobaczcie. Czyli dwie kasetki, klasyczny napęd. Patrzę, czy na jednym i na drugim był rek. Nie, ten był play, ten jest play plus rekord. Czyli ten jest odtwarzający, ten jest nagrywający. A zdarzały się takie, że ja pamiętam w dekach, tak jak w kaseciakach, że na przykład były wysokiej klasy podwójne deki, które nagrywały na obydwu, wiesz, czyli można było za na bez, B na A, jeden nagrywał i drugi nagrywał. Włączmy go do prądu. Oczywiście. On ma bardzo ładną skalę, widzę. Słuchaj, patrzę, czy mam kabelek tam z tyłu. Już nie ma. Nie, jest przewodów, to ona się wiesz. Dostaw. O, tak, tutaj. Tu mamy przewód. No, klasyczny przewód i ta ósemeczka, ten nasz bałwanek. Tylko tak, wszystko do tego. O, ciach. To marzenie nie jednego wtedy było. Ty, gra. Gra.
pięknie, co? Musimy go wyciszyć, bo nam zaraz YouTube zrobi kuku. Słuchajcie, wyciszyliśmy, ale tak może sobie pograć, wskaźniki mogą sobie popatrzeć. Skala, zobaczcie, stereo już się świeci, skala była też taka dosyć fajna. O. Co my tu mamy? Czekaj, 90, coś tam 102 mieliśmy, tak? O, stereo złapało. Pięknie nasze wychyły, tutaj kawałek naszego korektorka takiego, ale to jest bas, sopran tylko. Tu mamy balans, nie? Czyli mamy lewy pronałkowy, a tu mamy tylko stereo i mono. No ale fajnie wygląda, pięknie się świeci. Gałeczki fajne. Powiem Wam, że też dosyć fajnie gra, bo te kolumienki są podwyższone, one są odczepiane, prawda? Można było ten sprzęt rozstawić, ten to był taki, a głośniki były na takim małym jacku. Czyli były zwinięty klasycznie, powiedzmy ten przewodzik. Zobaczcie tu, możemy tu pokazać teraz z tyłu, jak to wygląda. Przewodzik był nawinięty na tą. Tu mamy na baterię. Zobaczcie, jak ile baterii. R20 pewnie 6. no, tu mamy, zobacz, mamy 6, 7, 8 sztuk, 8 baterii R20, czyli tych największych, te bulwy wielkie takie. Tu mamy jeszcze wyjście fono, czyli mogliśmy podłączyć gramofonik. Zobaczcie, jak widzicie? No, fono plus rec, playback, czyli mogliśmy dodatkowe jakieś urządzenie podłączyć sobie, no, nawet magnetofon jeszcze dodatkowy. A tu mamy, co mamy ten RF 1, 2, 3. No i ciekawostka, tak. Coś tam jeszcze brzęczy. Coś tam jeszcze gra. Coś tam jeszcze gra, jeszcze żyje. Nie, bardzo fajny sprzęt. W ogóle boomboxy, jakby to był taki etap, prawda? Też ja pamiętam, że jak ktoś tam pojechał za granicę, przywiózł przyspewek, skupił to. Nawet taki jamnik. Pamiętasz jamnika? Wysłałem Ci ostatnio fajnie taki ten jamnik, ten długi. Ty wiesz, ile on kosztuje? 15 000 złotych potrafi kosztować. Mega jamnik. Mega jamnik, tak. Bo on miał głośniki w poziomie. On był dosłownie chyba metrowej szerokości, a wąski taki. A ten jest znowu wysoki i też inaczej. No ja też lubię te jak to mówią, Afroamerykanie nosili na ramieniu, prawda? I zaczynali tam rapować, tak, tam coś tego, wiesz, tu Breakdance. tam coś, jo, matka, tam coś tego stylu. Także to coś takiego, no nie? No ale to kasety były w modzie naprawdę wtedy. Teraz też są w modzie, teraz też można nagrywać. Pamiętasz, że ze sprzętami, tak jak teraz wszyscy na koncerty jeżdżą i stoją z telefonem, wszyscy po co nam pojechał i stoi. Kiedyś się stało z kaseciakiem właśnie i się nagrywało. Pamiętam punkowe koncerty, Jarociny, te wszystkie. Jeździło się z takim małym kasprzakiem i wszyscy stali, nagrywali. Jakość tragiczna. Słuchajcie, ale nie chodziło o tą jakość, trzeba było zapamiętać tekst muzyki, bo wtedy chodziło o tekst. Teraz nie chodzi o tekst, tylko o szał. O wyświetlenie. Tak, teraz musi być nie wiadomo co, tam nie ma efektów, to nie ma koncertu. Kiedyś był muzyka i teksty. Kolejny fajny, można powiedzieć, nie gadżet, bo gadżety to są, wiesz, takie maleństwa, a to jest urządzenie, które na pewno przydałoby się każdemu kolekcjonerowi lub nie kolekcjonerowi w domu, ponieważ jest to pasywny selektor. Pasywny, czyli nie mamy zasilania, i możemy sobie go postawić w każdym miejscu. Co go po prostu wyróżnia między innymi selektorami, czyli nie ma zasilania, to raz, ale klasyczny selektor ma tylko z tyłu podpięcie, a z przodu ma przełączniki i możemy tylko przełączać sobie, prawda, wybierać sobie źródło, czyli z tym wzmacniaczem, te kolumny, te urządzenie sterujące, czy jakiś tam CD lub powiedzmy radio, a tu musimy też zmieniać z przodu, czyli pokazuję z tyłu od razu, fajnie, bo jest lekki, możemy pokazać z tyłu, podpinamy nasze głośniki tutaj, tu podpinamy już wszystkie urządzenia, możemy go wykorzystać na maksa, a później korzystamy z tego z przodu. A powiem Wam zaraz jak, już właśnie idę, żeby tutaj tak, potrzebne nam będą tego typu przewody, czyli klasyczne tak zwane cinch, też RCA zwane. Tylko słuchajcie, oryginalnie ja mam taki dosyć długi ten przewód, ale tu możemy sobie zakupić takie króciutkie. I wtedy powiedzmy łączymy, tu mamy master volume jeszcze, czyli możemy sterować sobie powiedzmy dźwiękiem, głosem. I tak, robimy to, łączymy mine na przykład z liniowym z tym, prawda?
Ja tu przykładowo nie patrzcie, że ja tu podłączyłem dobrze, czy tak tylko chodzi o to, żeby pokazać Wam, jak to się łączyło. Czyli łączyliśmy z przodu. Tak samo tu mamy też, a tutaj głośniki łączyło się już nie cinczami, a jackami mono. Czyli tu speaker 3 łączyliśmy już, tu mieliśmy eksternal jeszcze dodatkowe, prawda? I mogliśmy się podpiąć, tu nie brakuje takich dwóch pinków małych, ale działa na sprężynie i tu mogliśmy włożyć nasze kolumny, jeszcze głośniki i tu łączyliśmy sobie powiedzmy te speaker z tym, z mine, mostki góra-dół, jeszcze mogliśmy też tutaj głośność sobie, czyli przyciszyć, czyli wszystko przechodziło jakby przez ten potencjometr i tutaj na naszego wzmacniacza. Tu mamy, o, tutaj są fajne zaślepeczki takie, one też dobrze dużo dają, ponieważ nie śniedzieje, jak mamy te zaślepki. Nasze zaciski nie śniedzieją, a jest to taki widać dosyć mosiąc, nie jest to złocone, jest to klasyczny mosiąc. Do wyczyszczenia był dobry. Złoto to byśmy już pewnie rozbierali z Radkiem i przetapiali, nie Radziu? Nie wiem. Złoto jest w cenie teraz. Średnio mnie przekonałeś. Tak? No, tak. Ja myślałem, że zrobimy jakiś biznes, kurwa, Nie. wiesz, ty, złotnika. Nie, średnio mnie przekonałeś. Czyli zobaczcie, fajna rzecz, aux lewy z tunerem, tam jakimś powiedzmy, może ja źle to łączę, bo widocznie tam wiecie, nie patrzcie się na tym, jaką, Ja się tylko chwalę kablami. ja się pochwalę kablami, tam. Tak, pyk, o, i ciach i robimy sobie w ten sposób. Coś takiego, tylko jakby no to krótkie, prawda? I niektórzy sobie pomyślą, że tam takie kable z przodu, ale słuchajcie, właśnie jak mamy przewody, którymi chcemy się pochwalić, zrobić sobie zdjęcie do Facebooka, czy powiedzmy jakiś tam filmik nagrać, no to jak nie, to taki sprzęt jest najlepszy, żeby się pochwalić i przewodnikami, i sprzętem. A lubimy się chwalić, ja też lubię się chwalić, tak. Prawda, Radziu? Lubimy się chwalić, tak jak teraz się chwalimy tym sprzętem, a dzięki tym, że Ja my się trochę chwalimy, mniej. no, ale dzięki, ty się chwalisz płytami za to. Tak, bardziej tak. A ja się chwalę tym, ponieważ to jest jakby chwalenie się i dzielenie się tą wiedzą, taką wiedzą i tym sprzętem, który posiadamy. Doświadczeniem. Tak, bo jeżeli wiecie co, żeśmy dzisiaj rozmawiali też na ten temat, że jeżeli nakręcimy to, to zostanie to dla naszych pokoleń, które będą Chyba, też... że wyłączą YouTube'a. Może tak być, no wiesz, jak dokładnie tak może też być, że wyłączą YouTube'a i nie będzie, nie? O, kasetka nasza fajna, też świeci się. Innego odcinka. Tak, z innego odcinka, ale cały czas leży. I ten, także przewody, Subskrybujcie, komentujcie. tak jest, przewody, ja to muszę teraz poukładać. Będę siedział całą noc i będę nawijał To jest rewerka. te sreberka. To ty nawijaj, a ja zapraszam widzów do oglądania kolejnych odcinków. Dokładnie.